Kochani, bardzo serdecznie Was proszę i sam też to zrobię. Subskrybujcie kanał Radio Rebeliant, ponieważ bardzo potrzebujemy i bardzo warto, bo tutaj się dzieje tyle rzeczy, że nie będziecie mieli czasu nawet wykorzystać subskrypcji, ponieważ jest tyle rzeczy i tyle informacji, tyle gości i fantastyczna atmosfera. Niech wejdzie, bo to też jest na żywo. W związku z tym zapraszam, subskrybujemy kanał Radio Rebeliant i korzystamy z wiedzy. Czołem Rebelio, nazywam się Joanna Prokop, a dzisiaj ze mną z gorącym komentarzem gość wyjątkowy, pani profesor Joanna Senyszyn, politolog i politolożka. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry kochani. Pani profesor jest naszym narodowym sensei, nauczycielem i tym, za którym będziemy chyba teraz podążać. Na razie pani profesor czujemy się trochę osieroceni, czujemy też, czujemy na plecach ból porażki, trochę przerażenie. I ja mam pytanie, właściwie takie dwa pytania pani profesor. Po pierwsze, gdzie się podział ten entuzjazm z 15 października 2023 roku? A drugie pytanie na szybko, czy my jesteśmy, czy strona demokratyczna jest ofiarą odwiecznej wojny PiS-u z PO, czyli Kaczyńskiego z Tuskiem? Znaczy, gdzie się podział entuzjazm? No, zniknął, kiedy kolejne obietnice z 2023 roku nie były spełniane, kiedy widzimy ciągłe nieporozumienia w ramach rządu, kiedy widzimy, że czarzaści, którzy powinni reprezentować lewicę, w gruncie rzeczy tylko słychać coś o nich, kiedy robią afery i są bohaterami afer. No, obywatele są po prostu zniechęceni. Liczyli na różnego rodzaju wręcz korzyści. 60 000 wolne od podatku, no to każdy odczułby w swojej kieszeni, co jest niebagatelne, ponieważ ciągle mamy inflację, wprawdzie może już nie taką dużą, no ale przecież te ceny wzrosły i to się nie cofnęło, one są dużo wyższe niż były. No, poza tym nie ma praktycznie żadnych rozliczeń. Obywatele i obywatelki liczyli na to, że jednak będą jakieś akty oskarżenia i one nie będą dotyczyły Jarosława Kaczyńskiego za to, że tam wyszarpał z wieńca jakiś napis, tylko że one będą dotyczyły takiego sprawstwa kierowniczego, jeżeli chodzi o to, co się w ogóle działo przez 8 lat drugiego kaczyzmu. No tego wszystkiego nie ma, raczej jest zaciskanie pasa, no ponieważ jesteśmy w procedurze nadmiernego deficytu, który nam Unia słusznie zafundowała, no bo ten nadmierny deficyt to jest w spadku po PiS-ie. No i 2,7 miliona wyborców, którzy głosowali w 2023 roku, nie zagłosowało teraz na żadnego z kandydatów koalicji rządzącej. No, ten ubytek jest ogromny. Liczyliśmy na to, że nastąpi większa mobilizacja, dlatego że badania wskazywały, że jeżeli będzie frekwencja przekroczyć 73%, to wówczas Rafał Trzaskowski powinien wygrać. No ale też nie bez znaczenia jest to, że miał sztab wyborczy złożony nie z fachowców, ale z kolegów i koleżanek polityków, którzy nie bardzo, jak się okazało, mieli pojęcie o tym, jak prowadzić kampanię wyborczą. Praktycznie popełniono większość błędów, które były zarówno w kampanii byłego prezydenta Komorowskiego, jak i Rafała Trzaskowskiego 5 lat temu. No, znowu Rafał Trzaskowski nie pojechał do Końskich, znaczy pojechał na tę swoją debatę do Końskich, ale nie pojechał
na późniejszą debatę, która była w Końskich, organizowana przez Republikę. No jednak ten program oglądało 2,5 miliona obywateli. Gdyby z nich te nawet 350 czy 370 tysięcy zagłosowało, no to wtedy zupełnie inaczej wyglądałaby sytuacja, dlatego że ta porażka jest oczywiście, jeżeli chodzi o liczbę głosów, niewielka, to jest niespełna 400 tysięcy głosów, no ale to jest, prawda, niespełna 1 punkt, no około 1 punktu procentowego, no ale liczyliśmy na sukces. Również także ten rząd z jednej strony bardzo obciążał kandydaturę Rafała Trzaskowskiego, ponieważ wyborcy chcieli pokazać żółtą czy wręcz czerwoną kartkę temu rządowi za to, że nie spełnia obietnic wyborczych, że ciągłe są kłótnie i nieporozumienia. No, druga rzecz to jest ten nieudolny sztab. Trzecia rzecz to są właśnie takie wydarzenia, jak choćby wywiad premiera Tuska, czy wywiad byłego prezydenta Komorowskiego, czy kartofle zaniesione do DPS-u, czy do hospicjum, no, co świadczy o jakimś całkowitym niezrozumieniu polskiego społeczeństwa, wyobcowaniu, ale też o nieudolności służb. No, tu jest bardzo wiele różnych elementów. Przecież oczywiście tak jak kiedyś prezydent Duda został wyciągnięty z kapelusza prezesa Kaczyńskiego, tak w pewien sposób Karol Nawrocki też został wyciągnięty z kapelusza, ale tak nie do końca. No jednak był dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej, był prezesem IPN-u, no, ważnej instytucji w Polsce, która zajmowała się pod jego kierownictwem, zamiast badaniem historii, to fałszowaniem historii, tworzeniem polityki historycznej. No i później okazało się, służby tego nie zauważyły przez te lata, że ma szemraną przeszłość, że ma jakieś znajomości, że robił rzeczy, których nie powinien robić żaden obywatel, a co dopiero kandydat na prezydenta. Także teraz jest w społeczeństwie, w połowie społeczeństwa jest frustracja, ponieważ druga połowa głosowała na Karola Nawrockiego. Myślę, że w dużej mierze tutaj zaważyła na tym ta nieudana kampania wyborcza, dlatego że startował podobnie jak kiedyś Komorowski, jako przecież faworyt. I wydawało się, że również bez większego trudu pokona zwłaszcza takiego słabego kandydata jak Nawrocki. No a tutaj nagle Nawrocki, dzięki temu, że miał bardzo dobry sztab fachowców, zaczął właśnie mówić, zaczął się ubierać, zaczął się poruszać. Równocześnie przygotowywano mu odpowiedzi na wszystkie zarzuty. Także w końcu już tych zarzutów zresztą było tak dużo, że one przestały robić wrażenie, dlatego że jest pewna taka masa krytyczna. No jeżeli o kimś się mówi tyle złych rzeczy, a on jednak kandyduje na prezydenta i ma poparcie kilkudziesięciu procent w sondażach, no to ludzie zaczynają wątpić, czy to jest wszystko prawdą. No i to zostało umiejętnie przez PiS wykorzystane. W efekcie wygrał wybory. No, słyszeliśmy, że te wybory powinny być zaskarżone do sądu, bo były nieuczciwe. No tak mówili przedstawiciele Konfederacji, przedstawiciele PiS-u. Teraz jak wygrał Nawrocki, już się nie słyszy, że były nieuczciwe, że powinny być zaskarżone. Już nikt ich nie chce zaskarżać. Także widać, jak bardzo te opinie, które są wyrażane przez wygraną stronę, są w gruncie rzeczy koniunkturalne i one mają na celu tylko uzyskanie przewagi. Jestem bardzo ciekawa, o 20:00 ma być orędzie
premiera Tuska, co nam powie. No właśnie, chyba wszyscy czekamy na to orędzie, dlatego że już od dawna jest zapowiadana rekonstrukcja rządu. Mamy w tej chwili największy rząd, miał być zmniejszony, efektywny, dobrze pracujący. Mamy największy rząd od 1989 roku i równocześnie największy rząd w Unii Europejskiej. Także no nawet ta obietnica nie została spełniona. Pani profesor, będę chciała zapytać się, bo PiS bardzo dobrze wyczuwa nastroje i potrzeby swoich wyborców. Ja myślę, że ma do tego jakieś narzędzia. Pytanie jest, czy te narzędzia to jakiś święty graal, którego nie może zdobyć Koalicja Obywatelska, czy też Koalicja 15 października, bo rozumiem, że do tych narzędzi przecież każdy ma dostęp, więc co się zadziało? Ale też przy okazji tego pytania, bo pani profesor bez tych narzędzi świetnie sobie poradziła, żeby nas wszystkich porwać. Pani profesor, to są senyszki już teraz, więc to nie są góralskie korale, tylko to są już teraz senyszki. Wiem, że miałby się odbyć marsz senyszek. Czekaliśmy, chyba się, nie wiem, czy się odbędzie, czy nie. I też, pani profesor, kilka zdań na temat ewentualnie utworzenia partii, czy też pociągnięcia za sobą właśnie takich senyszek, bo jak pokazały wyniki wyborów, demokracja jest kobietą, jak się okazuje. Polska jest kobietą, demokracja jest kobietą, no, prezydentura właściwie też jest kobietą, chociaż prezydent do tej pory zawsze był i będzie przez najbliższe 5 lat mężczyzną. Tak, rzeczywiście KOT, który jest bardzo aktywny i bardzo pomagał Rafałowi Trzaskowskiemu w kampanii, organizował różnego rodzaju spotkania. Zorganizował również taki marsz czerwonych korali w Gdańsku w piątek przed ciszą wyborczą, przed wiecem Rafała Trzaskowskiego. Wiec Rafała Trzaskowskiego odbył się na Długim Targu przy Neptunie, natomiast to przy Międzynarodowym Centrum Solidarności, przy Trzech Krzyżach było to spotkanie. No i okazało się, że i ono miało dołączyć, duża bardzo grupa, miała dołączyć do wiecu Rafała Trzaskowskiego. No okazało się, że to nie bardzo się Platformie Obywatelskiej podoba, że taki będzie konkurencyjny marsz. Nie rozumiem, co to znaczy konkurencyjny. Zaczęli rozpuszczać informacje, że ten marsz czerwonych korali jest odwołany, a będzie jakiś marsz czerwonych parasolek, co w ogóle nie wiadomo, co to są czerwone parasolki, zresztą chyba 2 były, więc trudno to nazwać marszem. No i ostatecznie ten marsz się odbył bardzo uroczyście, było bardzo dużo osób, były wspaniałe balony, ogromne, takie nie gumowe, znaczy z takiej gumy, już bardzo takiej twardej. No rewelacyjnie to było, były dosłownie tłumy. Wyjechałam na czele tego marszu Meleksem, ale w czerwonym kolorze, takim stylizowanym na stary samochód. No i marsz przyszedł tam na Długi Targ. Jeszcze Rafała Trzaskowskiego nie było. No, w ramach takiego supportu paru polityków takich regionalnych przemawiało. Również ja miałam krótkie wystąpienie. No, wszystko bardzo miło się odbywało. Rafał Trzaskowski przyjechał ze swoją małżonką, także w czerwonych koralach zresztą. Przyjechała również Basia Nowacka, która jest no, członkinią sztabu. I kiedy jedna z uczestniczek, znaczy właściwie tych organizatorek, podeszła do niej sama w czerwonych koralach, chciała jej wręczyć czerwone korale,
no to Barbara no wręcz ją odepchnęła rękę z tymi czerwonymi koralami, z ogromnym niezadowoleniem na twarzy. No trudno to zrozumieć. Czerwone korale nie są konkurencją dla Platformy, nie są konkurencją dla Rafała, nie były konkurencją dla Rafała Trzaskowskiego, natomiast no, były ogromną pomocą. Dostałam bardzo wiele listów, maili, że właściwie wpisów na Facebooku, na Instagramie, że Czerwone Korale zrobiły więcej dla jego kampanii niż cały sztab przez cały okres kilku miesięcy. No ale okazało się, że to jest wszystko, czego nie robi osobiście Platforma, to jest traktowane, zdaje się, jako konkurencja. Czyli pani profesor, Platforma trochę pokazała w tej kampanii, Koalicja Obywatelska właściwie, trochę pokazała w tej kampanii, że istnieje sama dla siebie. Nie słuchała nas, obywateli, nas, wyborców, ale również, no jakby, tu ja trochę oddzielam małżeństwo państwa Trzaskowskich, którzy widać było, że to poparcie jest dla nich ważne, pani poparcie, tak? I ten gest z tymi koralami i to, że pani Małgorzata Trzaskowska je nosiła do końca kampanii, jest bardzo ważny. Ale ja trochę oddzielam właśnie pana prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego od jego sztabu, czyli sztabu właściwie Koalicji Obywatelskiej. Mówiło się, że to jest bardziej sztab Donalda Tuska niż Rafała Trzaskowskiego. Znaczy trudno powiedzieć, czyj to No jest właśnie. sztab i dlaczego on taki był nieudolny, no ale myślę, że to będzie przedmiotem wielu analiz w przyszłości, dlatego że zwycięstwo było dosłownie o włos, teraz się mówi o żyletkę, tak, no bo tak naprawdę przy tylu milionach, ponad 20 milionach głosów, no to niespełna 400 000, to jest naprawdę bardzo mało. Uważam, że Rafał Trzaskowski powinien no, bezapelacyjnie wygrać, zwłaszcza no, z takim konkurentem jak Karol Nawrocki. Okazało się, że jednak nie. Pani profesor, czy wybór kandydata, no, o którym ja bardzo przepraszam, ja nie wiedziałam, że jak pani profesor wejdzie na wizję, to o tej porze mi słońce wyjdzie z tej strony, więc to jest dobry znak. Więc przepraszam słuchaczy i panią profesor, nie mogę teraz nic z tym zrobić, ale to był przepiękny znak dla mnie, tak? I dobry omen w sumie, to słoneczko, które teraz mnie tutaj właśnie oświetla, a nie powinno tego robić o tej porze, o której nagrywamy. Pani profesor, czy my przez ten wybór pana Karola Nawrockiego dryfujemy w stronę wschodniej autokracji? Znaczy, prezydent nie ma aż takich możliwości, aż takich wpływów, aż takiego znaczenia, żeby był w stanie tutaj nas zepchnąć z tego kursu, który mamy w Unii Europejskiej, w NATO. Także raczej pragnę tutaj wszystkich uspokoić. Owszem, no pewnie będzie mianował nowych generałów spośród ludzi zaufanych pisowców. Pewnie część generałów odejdzie lub zostanie zmuszona do odejścia. No, są to bardzo niepokojące zjawiska. No ale jednak politykę zagraniczną musi prowadzić prezydent, poprzez ministra spraw zagranicznych, a tę politykę w zakresie obronności poprzez ministra obrony narodowej. Także no, oczywiście nie będzie podpisywał różnego rodzaju ustaw, które będą z punktu widzenia PiS no, złe dla PiS-u, ale przecież prezydent Duda jednak podpisał 90% ustaw, które znalazły się na jego biurku. W związku z tym chyba problem jest bardziej w koalicji niż w niepodpisywaniu przez prezydenta, skoro koalicja nie może się dogadać i nie mogła przez 1,5 roku uchwalić różnych ustaw. Naturalnie no, najbardziej na tym ucierpi praworządność, ucierpi sądownictwo,
dlatego że wiadomo, że Nawrocki nie podpisze żadnych ustaw, nawet jeżeli będą uchwalone, a pewnie te ustawy będą uchwalone, dotyczących zmian w sądownictwie, cofnięcia tych niekorzystnych zmian w sądownictwie, które się wydarzyły przez 8 lat rządów PiS-u. No, jeżeli natomiast chodzi o rozliczenia, no to tutaj prezydent będzie oczywiście miał możliwość ułaskawiać, no ale do ułaskawienia to jest jeszcze daleka droga. Na razie w zasadzie nikt z tej, nazwijmy to, góry pisowskiej nie ma aktu oskarżenia jeszcze, więc do wyroku to jest bardzo daleko. Także no myślę, że zarówno właśnie niespełnianie różnego rodzaju obietnic typu świeckie państwo, typu prawo kobiet do aborcji, prawo środowiska LGBT do związków partnerskich przynajmniej, no, zaważyły na tym, że właśnie parę milionów obywateli postanowiło nie głosować. W tej drugiej turze się trochę zmobilizowali, no ale jednak nie wszyscy. A tutaj wyrosła taka dosyć potężna siła w postaci no, skrajnej prawicy, bardzo niebezpiecznej, no bo Braun, Mencen, to co oni mówią, to co oni robią, to, no, to jest właściwie gorsze niż AfD w Niemczech. W związku z tym no, możemy być jako obywatele i obywatelki słusznie zaniepokojeni tą sytuacją, ale przede wszystkim tym, że tak wielu Polaków i Polek głosowało na kandydata, który tak na dobrą sprawę w ogóle ze względu na morale nie powinien być kandydatem. Pani profesor, ostatnie pytanie, bo nagrywamy przed wystąpieniem pana premiera Donalda Tuska o godzinie 20. Jak pani myśli, będzie prośba o wotum zaufania dla rządu, będzie rekonstrukcja rządu i czy będzie partia pani profesor Joanny Senyszyn, którą będziemy nazywały Senyszki? Trudno ocenić, jakie wnioski wyciągnął premier Tusk z tego, co się stało. Myślę, że ten czas rozliczeń i szukania winnych to jest jeszcze przed Platformą Obywatelską, ale również przed całą koalicją, bo przecież kandydaci koalicji, czyli zarówno marszałek Hołownia, Magdalena Biejat, jak i Rafał Zandberg, który jednak no, wszedł do Sejmu w ramach tej koalicji 15 października, no to wręcz wbijali nóż w plecy Rafałowi Trzaskowskiemu w czasie kampanii. Gdyby to była koalicja taka jednolita, sprawna, przyjacielsko do siebie nawzajem nastawiona, no to przecież najprostsze było wystawić tylko jednego kandydata, a nie aż 4 kandydatów z tych partii, które weszły dzięki mobilizacji 15 października. No tak się nie stało. Nie wiem i myślę, że to trzeba by być wróżką, żeby powiedzieć, co Donald Tusk nam ogłosi w orędziu. Pewnie wszyscy jesteśmy bardzo tego ciekawi. Natomiast tak, jestem namawiana przez dosłownie setki osób, żeby tworzyć nowy projekt polityczny, partię polityczną, która wreszcie na poważnie zajęłaby się zasypywaniem tych ogromnych rowów, które wykopało, no z jednej strony je wykopał PiS, ale z drugiej wykopała je Platforma Obywatelska, bo to są partie, które właściwie żyją ze sobą w symbiozie. One bez siebie trudno by im było istnieć. Tak, one jakby jedna karmi się nienawiścią do drugiej i odwrotnie.
Także no, wielka nadzieja jest w tym, że wśród młodych do 28 roku życia na Rafała Trzaskowskiego głosowało tylko 11%, a na Karola Nawrockiego chyba 12%. Czyli razem 23% w grupie tych młodych wyborców miał PO-PiS. Więc jest to chyba te wyniki wyborów, zwłaszcza pierwszej tury, a no drugiej także oczywiście, są nie tylko taką czerwoną kartką dla rządu, ale są również czerwoną kartką dla PO i dla PiS-u i pokazują, że Polacy i Polki są spragnieni nowej partii, właśnie partii szacunku, partii takiego równego traktowania się, partii dostrzegania w różnorodności zalety, a nie wady czy wręcz zbrodni. Jesteśmy różni i całe szczęście, że jesteśmy różni, dlatego że ścieranie się przeciwieństw powoduje rozwój. Także myślę, że bardzo wiele osób, w tym, co jest najważniejsze, bardzo wiele młodych chce się zaangażować w ten mój projekt polityczny. Bardzo na nich liczę. Kochają mnie, a ja kocham ich. I uważam, że właśnie na tej miłości, na tej sympatii będzie można zbudować coś dobrego i naprawić Polskę. Pani profesor, niech most będzie z nami i z wami, czyli z tymi, którzy będą budowali tą nową partię. Ja również panią profesor uwielbiam, nasi słuchacze też. Moi drodzy rebelianci, waszym i moim gościem była dzisiaj pani profesor Joanna Senyszyn, kandydatka na urząd prezydenta RP, polityk i politolożka. Pani profesor, z całego serca dziękujemy. Kochani, niech moc będzie z nami i z naszą ojczyzną. Tak, niech moc będzie z nami, pani profesor. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Igor Tuleja, zachęcam do oglądania, subskrybowania i wspierania Radia Rebeliant. Niezależne media to podstawa.